Najciekawsze w pracy z ceramiką jest dla mnie jej nieprzewidywalność. Nigdy nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, co wydarzy się podczas wypału, jaki będzie jej finalny kolor i jak będzie się, a później jeszcze w moim wypadku, jak będzie się zachowywała jako instalacja w kontakcie z wodą, ze szkłem. Praca Icebergs Interconnection nie jest pracą pojedynczą, to jest cykl i to cykl, który realizuję już bardzo długo, bo od 2015 roku. Szczególnie ważne w tym projekcie było użycie porcelany. Jest to najszlachetniejsza glina i tylko dzięki temu materiałowi można było w najdrobniejszym szczególe oddać detal tej bryły. Jest to porcelana taka sama, jaka jest używana w fabrykach porcelany, czyli wymaga bardzo wysokiego wypału na ponad 1340 stopni do takiego maksymalnego spieku. No, ten spiek tutaj w tym wypadku tej pracy jest niezbędny, gdyż te formy muszą unosić się na wodzie. Nie mogą absorbować wody, gdyż wtedy byłyby za ciężkie i utonęły. Teraz ten gips chłonie wodę z porcelany i ta zastygła porcelana zostanie na ściankach i po upływie kilku minut ta ścianka będzie już na tyle gruba, że będzie można wylać nadmiar masy, zostawiając tylko 1/4 na dnie, tak żeby po zamknięciu formy i obróceniu jej do góry nogami ta nadmiarowa masa przykleiła się właśnie do dna. Wtedy obieg będzie zamknięty, a ta masa ze środka uzupełni nam tą obecną dziurę. Bryły porcelanowe cały czas zmieniają swoje położenie, lekko się obracają i nie pozwalają się właściwie utrzymać w jednej konkretnej, wymyślonej przeze mnie czy narzuconej kompozycji, tylko cały czas pokazują jakieś swoje własne układy i nie dają się kontrolować czy ograniczać. Odlewy są bardzo cienkie, przez to lekkie, dlatego mogę tym bardziej sterować ich wypornością i utrzymywać je na powierzchni wody. Taką pełną bryłę trzeba nakłuć w którymś miejscu, tak żeby w procesie wypału mogła wypuścić powietrze. I przez ten malutki fragment później to już do wypalonego obiektu dolewam wody, tak żeby jeszcze dodatkowo dociążyć obiekty, które wydają mi się, że jeszcze za mało są pod powierzchnią wody. Kiedy ktoś prosi mnie o to, żebym wytłumaczyła, co za tą pracą stoi, jaka była moja idea, to często unikam odpowiedzi, bo odpowiedzi jest mnóstwo. Wiele osób czyta instalację Icebergs jako komentarz ekologiczny, o zanieczyszczeniu środowisku, o górach lodowych, które topnieją coraz szybciej. Tutaj te bryły utrwalone wypałem, te porcelanowe bloki nie topnieją, ale i tak jednak może mieć taki niepokój i wyczekiwać tego momentu rozpuszczenia się tej bryły, czy chociażby zatopienia jakiegoś jej powolnego. Dla mnie w ogóle najważniejsze w ceramice i w ogóle takim moim mottem, jeżeli chodzi o pracę z tym materiałem, jest to, żeby poszerzać granice tego materiału, ale z nim nie walczyć, tylko z nim współpracować, żeby nie robić czegoś wbrew temu, co ten materiał daje, ale żeby popychać go do przodu, szukać nowych rozwiązań, szukać jakichś innowacji, szukać nawet zderzeń z innymi materiałami, ale cały czas pamiętać o zasadności użycia konkretnie tej materii ceramicznej.